Witamy na Korfu, w Korfu, na Korfu. Czy tak, witamy Was w Grecji, na wyspie Korfu, w mieście Korfu i na wyspie kumkwatu, zieleni, pięknych zatok, plaż. I czego jeszcze, Kasiu? No, serafety, już będę mówił za Ciebie chyba. No przede wszystkim zieleni i plaż. To zapraszamy. Jesteśmy w Korfu. Jak się nazywa to po grecku? Kerkyria? Kyra? Kerkyra. Kyra. Tak. Idziemy w stronę Starówki. Będziemy oglądać weneckie miasto, założone przez Wenecjan. Troszeczkę zmodyfikowane przez Anglików. W międzyczasie przez Francuzów odrobinkę. No pewnie też i trochę Włochów. Każdy miał tutaj coś do powiedzenia. No tak czy inaczej, tak jak powiedziałeś przyjeżdżając tutaj, że klimat, który tutaj panuje, jest taki podobny do weneckiego, tak? Tak. Te zabudowy, te ryneczki, wąskie uliczki. Bardzo Kolumnady. podobne. Kolumnady. Te tawerny tradycyjne, gdzie wszędzie, chyba nie wiem, przynajmniej na Korfu, ale myślę, że w całej Grecji jest tak, że tradycyjne tawerny są wszędzie. Tak, wszystkie rodzinne, oczywiście family. Najstarsze na pewno. No co mnie uderzyło na przykład to asortyment na miejscowym bazarze, tak, który jest przy Starówce. Bo wszystkie oryginalne chyba marki tam widzieliśmy. I Adidasy, i bluzy Hard Rock Cafe, i tak naprawdę tej chińszczyzny, takich podróbek. A może to nawet nie Cała chińszczyzna, masa. ja myślę, że to jest tak blisko Turcji, w której się produkuje tyle ciuchów, czy to oryginalnych, czy nieoryginalnych, ale myślę, że to jest ten właśnie napływ tej odzieży, no i oczywiście wszystkich innych rzeczy, typu zegarki. Tak jak wszędzie można kupić Rolexa za $50, prawda? No ale wracając jeszcze do jedzenia. Ta wołowina, tutaj najbardziej znana, właśnie przywieziona chyba przez Anglików, tak? Czy przez Wenecjan. Ta wołowinka tam na kwaśno taka, już nie pamiętam jak też jej nazwę.
No na pewno warto jest tutaj się stołować w tych wszystkich tawernach, bo się poznaje te smaki, te greckie smaki. No jak mięcina. No, to w Polsce no, nie uświadczy się dobrej jagnięciny, jak jej, no, ze świeczką szukać, jakby to powiedzieć. Igła w stogu siana, gdzie dobrze podają jagnięcinę, a tutaj praktycznie rzecz biorąc, no może nie wszędzie, ale w większości miejsc naprawdę jest bardzo smaczna. Ale to mówi Adaś ze względu na to, że jest koneserem mięsa, bo ja osobiście to ta sałatka z pomidorów jest wystarczająca.